Ten nasz norweski projekt, który zaczynamy, za moment się zaczęliśmy, tak można powiedzieć, realizować, no to były lata przygotowań, bo można powiedzieć w ten sposób, że pierwsze dotykanie tego tematu to było kilka lat temu. Potem cały projekt został odłożony na czas stworzenia miejsca, które w tej chwili przygotowujemy w Hajnówce. I ponieważ to miejsce już w zasadzie powoli zaczynamy kończyć i chcemy wrócić z powrotem w tę ścieżkę teatralności, z której jakby wyszliśmy, a którą zawiesiliśmy na czas realizacji takich prostych rzeczy, prostych funkcji, no bo trzeba było zabezpieczyć pewne sytuacje i takie proste zaplecze techniczne, żeby nie musieć nikogo nic prosić, a móc działać, móc funkcjonować. Ten projekt zbudowany jest całkowicie na ruchu, na tańcu. Tańcu dlatego, że jakby to nie jest moje zdanie, nie mogę sobie uzurpować prawa do tego, ale myślę, że współcześnie teatr z powrotem będzie wracał w przestrzeń, którą troszeczkę wykastruje ze słowa. Słowo stało się takim elementem, można powiedzieć, pejoratywnym w teatrze. Ponieważ ten rodzaj gadulstwa, gadających głów i nadmiaru tekstu, który w jakiś sposób powoli przestaje znaczyć to, co merytorycznie znaczą te słowa. Doszukujemy się różnych rzeczy, mówimy o tym bez przerwy, nagminnie, nazywamy to na milion sposobów i w zasadzie trudno dotrzeć do tego jądra, bo mówiąc na przykład krawat, mamy na myśli tylko przedmiot wiszący facetowi na szyi. Ale już nikt nie pamięta, że jest to symbol, który zakładali sobie na szyję chorwaccy asasyni i że tak samo się nazywa. A potem w XIX wieku krawat był symbolem wojowników, którzy zajmowali się na przykład bankowością, urzędami. Ci ludzie uzurpowali sobie też do tego prawo. I ponieważ ten cały przekaz się zaciera, wracamy w ten rodzaj przestrzeni, który jest najbliższy emocjom. My słowami potrafimy się oszukać, potrafimy wielokrotnie się omamić. Jest już wielu specjalistów od gadulstwa, wobec czego coraz silniej skłaniamy się w sferę bezpośredniego kontaktu emocjonalnego i przekazywania, jakby budowania przekazu w oparciu o emocje, działanie i ruch. Ta pierwotna struktura tańca, który miał tworzyć jedność, który miał przygotować do rzeczy wyjątkowych i szczególnych, tak jak wojowników do walki, przygotować ludzi do pewnych transformacji psychicznych, miał tworzyć nowe, kolejne poziomy świadomości i kiedy chciano to uczcić, ten rytuał tańca temu zawsze towarzyszył. I tango wydało nam się takim szczególnym rodzajem ruchu scenicznego, czy też ruchu tanecznego. Nie mówię tutaj o tańcu towarzyskim, bo to jest kompletnie inna sytuacja sportowego wymiaru tańca. Ale o tangu w tym wymiarze milongi, wszystkim się wydaje, że pochodzi bezpośrednio z Argentyny. No nie pochodzi stamtąd bezpośrednio, to znaczy ona tam się rozwinęła i przeżyła pewną metamorfozę, ale był to taniec szwajcarskich robotników, którzy wyjeżdżając za pracą w XIX wieku trafiali na te pampasy, gdzie wypasali te gigantyczne ilości bydła jako pasterze. I tam właśnie w Argentynie, spotykając się w tawernach, tańczyli z sobą. To był męski taniec. On potem zaczął się zmieniać, zaczął się modyfikować. No wiadomo, ile czasu faceci mogą tańczyć sami. To taki rodzaj patriarchatu, który się nie sprawdza. I w pewnym momencie zaczęło to ewoluować w stronę takiej rozmowy, a potem podpatrując, czy też jak zawsze zresztą, budując strukturę tańca w oparciu o to, jak zwierzęta postępują wobec siebie, kiedy w szczególny sposób chcą się sobie przypodobać, tą samą ścieżką zbudowano partyturę milongi, która jest pewnym rodzajem spotkania, metamorfozy i przeistoczenia. I to jest dla mnie to, co najistotniejsze. Ten moment, kiedy pani Zosia, która wychodzi
bo pracuje na poczcie, pan Tomek, który jeździ taksówką, kto inny właśnie skończył operację i w tych swoich mundurkach zbiegają do szatni wieczorami na milongę, po czym przebierają się i są zupełnie innymi ludźmi. Znaczy, jakby tworzą taką osobowość, o jakiej marzyli. Tak się konstruują i budują dla tego tańca i w tym tańcu, jak chcieliby, żeby ich widziano z zewnątrz. Te metamorfozy są czasami kompletnie niepojęte. To tak jak u Ettore Scoli, tak jak w jego spektaklu, a potem w filmie Bal, ci ludzie spotykający się, przeistaczający się, zmieniający się, opowiadają o swoim smutku, samotności, melancholii, rozpaczy, radości, miłości, gniewie, o tym wszystkim, co nas dotyczy. Niechętnie dzielimy się tą informacją, ale wytrawne oko obserwatora jest w stanie wyłapać te niuanse i te małe, drobne sytuacyjki, które dzieją się pomiędzy bohaterami tego przedstawienia, tak można by powiedzieć. My tu dużo materiału wypracujemy. Obsada będzie międzynarodowa, będą tam Norwegowie, Polacy, ale nie tylko. Będą Szwedzi, będą osoby, które jakby mają wielorakie pochodzenie, bo mieszkają w Norwegii, ale w rzeczywistości są z Włoch, pochodzą z takiej pięknej rodziny klaunów, która przewędrowała kiedyś do Skandynawii, a teraz robi tam teatr. I tak jakoś się okazało, że się spotykamy, że to spotkanie jest w porządku i że możemy dalej z sobą pracować. Wobec czego myślę, że ta paleta barwności tych postaci, które uda się nam wygenerować, będzie taka, o jaką chodzi. A taniec czy tango będzie tą podstawową strukturą, która uporządkuje nam przekaz, uporządkuje te solowe występy, to jakby, można powiedzieć, takie małe, pojedyncze uwertury, gdzie każdy przez jakiś moment opowie o sobie, nie wprost, nie dając odpowiedzi, tylko tak jak to bywa w życiu, kiedy zbieramy się na taką największą szczerość, mówicie, no ze mną w tym momencie jest właśnie tak. To się zdarza rzadko i czasami na więcej nie można liczyć. My tym projektem nie rozwiążemy jakichś wielkich dylematów świata, ani nie będziemy się zajmować gigantycznymi rzeczami, ponieważ moim zdaniem wielkie rzeczy na świecie są zmieniane poprzez te najmniejsze, poprzez sumę drobnych, dobrych uczynków, które składają się na to, że ta ciągła walka pomiędzy, że jak powiem, tym, co dosyć plugawe i czarne, pomiędzy tym, co jest cudowne i bezbronne. I gdzieś tam te zmaganie, to brudzenie się nawzajem, z jednej strony takie upaplanie się w dobroci czasami zmienia czyjeś nastawienie na takie, że da się, że jest przysiadalny, i w drugą stronę też bardzo często, że ktoś, kto posiada pewną taką naturę czystą, naturę, można by powiedzieć, z perspektywy oceny widza będzie to infantylna, ale taka czysta, najłatwiej jest ją zmanipulować, spaprać, i my chcemy tę esencję tu zbudować i zostawić refleksję publiczności. Niech ona sobie ocenia, niech ona spróbuje sama znaleźć się w takim miejscu, bo ten pretekst tego miejsca, tego garderoby, przygotowania, a potem prób tanecznych, które Państwo będziecie mogli widzieć, będą, myślę, takim. Metoda pracy jest najbliższa temu, co robiłem przez lata z teatrem cinema, z moimi przyjaciółmi. Mieliśmy tę przyjemność występować w Wuppertalu, mieliśmy tę przyjemność poznać i znać zespół Piny Bausch i samą Pinę Bausch, co jakby w konsekwencji usprawiedliwia ten poziom arogancji, że ten spektakl jest dedykowany właśnie tej kobiecie, jej sposobowi myślenia, jej wrażliwości. Jest to taki rodzaj takiego malutkiego hołdu z perspektywy polskiej prowincji w stosunku do arcykrólowej ruchu i tańca teatralnego, która urzekała, i jej spektakle ciągle dalej urzekają, a jej aktorzy ciągle pracują, ciągle działają, i chciałbym się podzielić tym, do jakiego stopnia to spotkanie z tą kobietą zmieniło moje podejście do teatru, moje myślenie o teatrze i o ruchu. I w kontekście artystycznym to
to jest po prostu takie chapeau bas wobec czegoś, co jest tak wielkie i tak niedoścignione, że w zasadzie można powiedzieć tak, tylko nawet jeżeli człowiek się o to otrze, to już jest tak dużo, że właściwie powinno mu wystarczać. Więc ja tak do tego podchodzę. Nie ma tu jakichś szalonych ambicji takich teraz, żeby wszyscy padli na kolana, co zrobimy. Nie, może się wściekną po prostu i tyle, ale na pewno będzie to działać. Praca jest rozłożona na 1,5 roku. Zaczęliśmy, już skompletowaliśmy zespół, już wiemy, kto będzie z nami pracował. Zaprosiliśmy do współpracy muzyków i jakby też kontynuujemy taką swoją linię, bo wiele lat temu z Jackiem Hałasem sprowokowaliśmy sytuację przetransformowania, bo idea była prosta. Muzyka Chopina i tango są dwoma tak zaskakującymi biegunami, które wychodzą dokładnie z tego samego punktu i z tego samego pułapu. Twórczość Chopina całkowicie oparta i zbudowana w obrębie ludowej tradycji tego, co zasłyszane, co zasłuchane, co się utrwaliło w uchu młodego człowieka, wrażliwego na tę sferę rzeczywistości, a tango, które też ma te swoje archetypiczne korzenie w czymś takim i obydwie te struktury są pewnym rodzajem spotkania. Zderzyliśmy to. I Jacek, który jakby inspirując się Chopinem wiele lat temu, jeszcze nie wtedy, kiedy głównym tematem wszystkich projektów był Fryderyk Chopin, to było trochę wcześniej, potem to odłożyliśmy, napisał tę muzykę. Ta partytura jest otwarta, bo do tego dochodzą teraz 2 zespoły, które mają uzupełnić tę pracę, którą zaczęliśmy z Jackiem. No i gdzieś to wszystko scalić, żeby to spotkanie, ta struktura gdzieś tam sobie poleciała. Poza tymi ambitnymi, artystycznymi jakby płaszczyznami tego spektaklu są jeszcze te bardzo pragmatyczne. Chcemy, żeby miasto Hajnówka zyskało partnera w Norwegii i żeby Friedrichstadt był miastem partnerskim dla miasta Hajnówki i to już się udało. Władze tego miasta są tym zainteresowane i przy okazji tej kooperacji, tej pracy, tej współpracy prawdopodobnie to się uda zrealizować, czyli świetnie. A na dokładkę jakby pogłębia się troszeczkę nasza wymiana i nasza praca, a postawiliśmy sobie jeszcze jedno ambitne zadanie, żeby spróbować wspólnie z polskimi twórcami, z twórcami z Norwegii i nie tylko, spróbować zastanowić się nad taką sytuacją relacji, pogłębienia relacji pomiędzy widzem a tymi, którzy próbują do niego mówić, żeby spróbować zastanowić się, czy zaprojektować taki model pracy, współpracy artystów i widowni, żeby ich troszkę do siebie zbliżyć, żeby zlikwidować tą sytuację artysty jako raroga, tylko jako człowieka myślącego, wrażliwego, który ma się czym podzielić, a z drugiej strony ośmielić tą publiczność, żeby chciała podglądać próby, żeby chciała zadawać pytania, żeby chciała dociekać, jaki był powód tego, że coś zostało zrobione, nie oceniać od tak, a priori. Nie, tylko jakby spróbować dogłębnie przeanalizować powody i przyczyny powstania pewnych rzeczy, które myślę, że wszystkim nam gdzieś razem dobrze zrobią. To tyle, jeżeli chodzi o ten projekt, o jego strukturę. Będzie realizowany w Polsce i będzie realizowany we Friedrichstadt. Premiera będzie w Oslo, Friedrichstadt i Hajnówce. Potem zagramy prawdopodobnie na festiwalu poświęconym Pinie Bausch, bo zgłosimy ten spektakl. Wiemy już, że tym projektem zainteresowane są różnego rodzaju festiwale w Skandynawii. W Polsce pewnie też uda się tym projektem zainteresować miejsca, które jakby zajmują się ruchem i tańcem. Mam nadzieję, że to będzie dla nich na tyle atrakcyjne, żeby zechcieli na to zwrócić uwagę. A poza wszystkim no pewnie da nam jakby przyjemność pracy i trochę poradzenia sobie z tym wszystkim, co nas tutaj tak usidliło i zamknęło w małych pomieszczeniach.
to też w jakiś sposób głupkowato i przedziwnie dało nam siłę do tego, żeby można to było zrobić.